Jeżeli ktoś zaczyna ściemniać, jeżeli ktoś zaczyna bawić się w politykę w firmie, wtedy zaczynają się dziać naprawdę złe rzeczy. Kłamstwo ma krótkie nogi z jednej strony, z drugiej strony to wyjdzie. Wcześniej jak nie będziemy rzeczy delegować, to nie pójdziemy do przodu. Chcesz odnosić sukcesy, to znaczy, że musisz pracować od 5 do 22. Nie będziesz widział rodziny, dzieci, nie będziesz jeździł na wakacje. Co się stanie, kiedy wy pójdziecie dalej? Co się stanie, kiedy będziecie chcieli zmienić pracę? I kolejny element szczerości, który też nie jest taki intuicyjny. Szczerością są również... Gotowy? No, lecimy. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rekowski. Dzisiaj, słuchajcie, będzie trochę boomersko, bo porozmawiamy o boomerskiej książce, którą, Paweł, ty ostatnio zapoznałeś się z nią, przeczytałeś i miałeś też ciekawe warsztaty, powiesz nam o tym. Ale jaka to książka, to powiemy wam za chwilę, bo przedtem dziękujemy Ewa za kawkę. Dzisiejszą kawę sponsoruje Ewa, nasza słuchaczka, która nas ogląda i postanowiła w ten sposób nam się odwdzięczyć. Jeżeli macie ochotę do niej dołączyć, to link jest oczywiście w opisie. A teraz, Paweł, opowiadaj. Jack Welch Winning. To jest w ogóle książka, która już swoje lata ma. To jest książka, którą mi poleciła na warsztatach IT Manager of Tomorrow Akademii Eliza Stasińska, szefowa działu IT mBanku. To jest książka, która jest napisana przez człowieka, który przez dobre 20 lat zarządzał firmą General Electric, czyli boomerską firmą, bo już kurczę kupę lat na rynku są, to są ci od właściwie wszelkiego typu elektroniki, pralek, nie pralek, właściwie robili wszystko. I sobie dzisiaj o tym pogadamy, bo ta książka z jednej strony budzi trochę kontrowersji, z drugiej strony to jest książka, to jest taki poradnik how to lidera. Dosłownie, bo wyobraź sobie, że on opisał tam chyba 19 czy 20 rozdziałów, które omawiają kolejne etapy pracy lidera od awansu przez organizację, przez planowanie, przez budowanie, rozwój kariery, przez współpracę z szefem również, włącznie z tym, kiedy szef jest naprawdę taki, jakiego byście nie chcieli mieć. I tych aspektów jest dużo i sobie dzisiaj o nich omówimy. No właśnie, mówi, że to jest taki podręcznik krok po kroku i faktycznie Warren Buffett mówi, że nie potrzeba już żadnej innej książki o zarządzaniu. No to też jest pan, który ma już swoje lata. Czekajcie, tu jeszcze z tyłu Bill Gates, znane osoby, znani biznesmeni, oczywiście z tego starszego pokolenia. I w związku z tym w tej naszej rozmowie postaramy się, popytam Pawła o tym, żeby powiedział nam o tych ponadczasowych rzeczach. A oprócz tego trochę poruszymy pewnych kontrowersji, które też są w tej książce. Paweł, powiedz, jakie są takie kluczowe rzeczy, których możemy się nauczyć z tej książki? Przede wszystkim to są rzeczy związane w ogóle z pracą lidera. Czym ta praca lidera jest? Czyli to de facto, o czym mówimy od samego początku Nerd Management. Bardzo ważnym aspektem, który Jack porusza, jest w ogóle zatrudnianie liderów, czy budowanie liderów. I to, co jest bardzo ważne i co bardzo wybija z tej książki, to jest to, że najważniejsza cecha u przyszłego potencjalnego lidera, który ma zająć się organizacją, ma zająć się zarządzaniem ludźmi, to jest przede wszystkim taka życiowa energia i to, żeby umieć zarażać innych do działania. Czyli ten taki pragmatyczny optymizm, można by było to nazwać. To się nie zmienia od lat i to się nie zmieni praktycznie prawdopodobnie nigdy. Czyli jeżeli mamy specjalistę, który jest dobry w tym, co robi i chcemy go awansować, dlatego że jest najstarszy u nas, to jest najgorsze, co można robić. I Jack bardzo mocno pokazuje, jak na przykładach z życia wzięte, ponieważ General Electric dzieliło się na wiele różnych firm, które robiły różne rzeczy. No i tych liderów potrzebowali tam bardzo dużo. Mieli też swój taki kampus szkoleniowy do szkolenia liderów. I dzięki temu przemielili tych ludzi bardzo dużo i widzieli, że jeżeli ktoś jest specjalistą w swoim fachu i jest takim nerdem, i który skupia się na technologii, ale nie skupia się na ludziach i nie ma takiej chęci w sobie, żeby tymi ludźmi się zająć, to jest najgorsze, co można zrobić, awansować takiego człowieka na lidera. Więc potwierdza naszą tezę, że nie można robić z dobrych specjalistów beznadziejnych liderów, bo to się zawsze źle kończy. To jest ponadczasowe. Trzeba mieć taką pozytywną energię do tego, żeby robić te rzeczy.
pozytywne podejście w ogóle do tego, że nawet jeżeli mamy jakieś kłopoty aktualnie, przechodzimy przez jakiś trudniejszy okres, jest jakaś turbulencja, no to jednak zawsze lecimy w te spokojniejsze powietrze, czy wylądujemy. Co dalej? Drugą taką rzeczą jest ścieżka kariery, no i kwestia zaangażowania się w swoją pracę, ponieważ no jeżeli chcemy być świetnym liderem, jeżeli chcemy robić duże rzeczy, to wymaga od nas nauki. Zobaczcie, nawet u nas tutaj w Nerd Management mamy już nagrane ponad 43 godziny wiedzy, praktyki z naszego doświadczenia i to, co Jack pokazuje w jednym z rozdziale, kiedy pytają go o taki work-life balance i to, czy no, to można jakby zadbać o swoje życie, mieć ten work-life balance, a jednocześnie budować karierę. No i się okazuje, że w przypadku wielu liderów, którzy są najlepsi w tym, co robią, no to oni dużą tę część czasu poświęcają po prostu na rozwój kariery, na edukację, na szkolenie, na czytanie. I siłą rzeczy tego czasu na inne rzeczy jest po prostu mało i musimy się z tym wszyscy pogodzić, że jeżeli chcemy robić grube, duże rzeczy, no to nasze organizacje wymagają tego, żeby po prostu się do tego przygotować, nauczyć, pojeździć na szkolenia, pogadać z ludźmi, przeczytać książki i choć byśmy nie wiem jak chcieli się rozdwoić, rozstroić, to jeżeli mamy dużo różnych innych aktywności, po prostu najzwyczajniej w świecie na pewnym etapie zabraknie na to czasu i trzeba po prostu wybrać, co chce się w życiu robić i po prostu to robić. Ważne, żeby to dobrze zrozumieć, bo można to zrozumieć w ten sposób, że dobra, chcesz odnosić sukcesy, to znaczy, że musisz pracować od 5 do 22, nie będziesz widział rodziny, dzieci, nie będziesz jeździł na wakacje. To raczej nie o to chodzi, prawda? Jack Welch podkreśla, że no po prostu mamy ograniczone zasoby i trzeba inwestować tam, gdzie widzimy największą możliwość zwrotu z tej inwestycji, czyli jednym z aspektów jest umiejętność chociażby delegowania zadań. Ja mam takie doświadczenia, chociażby teraz dosyć świeże, że czasem przychodzi taki moment, że no za dużo rzeczy po prostu się robi i dużo z nich nie przynosi takiej dużej korzyści dla całego na przykład naszego zespołu, czy dla całego naszego działu. I wtedy po prostu trzeba zacząć to mądrze wybierać, czyli jeżeli mamy jakiś, no chociażby jakieś zagadnienie, jakiś temat, które jest ważne dla danego zespołu, czy dla danej osoby, no to niech to robi ta osoba, która jest w to zaangażowana, dla której to będzie duży zwrot z inwestycji. A my musimy się skupiać właśnie na tych tematach, które dla nas są dużym zwrotem z inwestycji. Oczywiście to nie znaczy, że przez 8 godzin dziennie wystarczy wkładać ten wysiłek. Czasem trzeba przeczytać książkę, pojechać na szkolenie, pojechać na konferencję, coś samemu pomyśleć. Trzeba znajdować ten balans. Nie można tego czytać w ten sposób, że no właśnie, boomerzy zachorowali się na śmierć i to jest to, co powinniśmy robić, żeby odnieść sukces. Absolutnie nie, ale to z drugiej strony trzeba się skupić na tym, żeby to było efektywne i produktywne jednocześnie. To dobrze, że powiedziałeś o delegowaniu, bo jest cały rozdział właśnie o delegowaniu i no my jako ludzie z natury, często wywodzący się właśnie od specjalistów, no to wiemy, że jak te rzeczy się robi, wiemy, że możemy zrobić to najlepiej, wiemy jak to wszystko poukładać, ale jednocześnie jak nie będziemy rzeczy delegować, to nie pójdziemy do przodu. Musimy przyjrzeć się temu, co robimy na co dzień, ile mamy zadań i które zadania możemy oddelegować. Co jest tą rzeczą, którą faktycznie my musimy zrobić, a co jest rzeczą, którą możemy oddać, wręcz nawet powinniśmy oddać. I założę się z Tobą, że prawdopodobnie za dużo rzeczy cały czas mamy na głowie i coraz zdecydowanie więcej powinniśmy oddać ludziom, żeby byli w stanie też robić. A mało tego, Jack pokazuje bardzo dobitnie, że to delegowanie to nie jest tylko kwestia zyskania czasu i takiego potencjału na rozwój rzeczy, które dla nas jako liderów są ważne, ale to jest przede wszystkim rozwój ludzi. No bo kiedy my dajemy zadania swoim ludziom, nasze zadania, bo delegowanie to jest dawanie tych nowych naszych zadań, czyli nowych dla naszych ludzi, no to oni też się rozwijają. Tam jest bardzo mocny aspekt nałożony na sukcesję, czyli na to, dobra, no co się stanie, kiedy wy pójdziecie dalej, co się stanie, kiedy będziecie chcieli zmienić pracę. Delegując te zadania swoje, siłą rzeczy przygotowujecie ludzi do tego, że kiedy was z takiego czy innego powodu nie będzie, oni będą w stanie przejąć wasze obowiązki, będą w stanie to zrobić i to po prostu działa. Kolejny punkt, który gdy czytałem tę książkę mi się rzucił w oczy, to jest szczerość, po angielsku candor i pamiętam czytałem książkę Kim Scott, Radical Candor, polecaliśmy już ją wam kilkukrotnie, gdzie ona się odnosiła właśnie do Jacka Welcha, to był jeden z punktów, który się przewijał
I Jack Welch o tym candor, o tej szczerości mówił właściwie co chwila. Podkreślał to bardzo często. Tak, i to bardzo dobitnie, z tego względu, że on też uważa, że ta szczerość taka dosłowna, bezpośrednia na każdym poziomie była też częścią bardzo taką znaczącą w ogóle jego sukcesu, że jako szef General Electric znalazł się w tym miejscu, w którym się znalazł, ponieważ on był szczery do bólu. On był w stanie wyciągnąć wszystkie rzeczy, które były złe, które były nie takie, gdzie coś nie działało. Unikał bardzo tej politycznej poprawności, której mamy czasem za dużo. Czasem się zastanawiamy, a jak coś powiedzieć ładnie, a może kogoś obrazimy, a może to nie jest dobry czas. No nie, jeżeli coś się dzieje, jest jakaś sytuacja, no to musimy być szczerzy do bólu i pokazać, że kurczę, no tutaj jest źle, to trzeba coś z tym zrobić, mieć jakiś pomysł na to, jeżeli macie pomysł super, lub po prostu wyciągać rzeczy na wierzch, bo dzięki temu, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy na rynku dzieje się jak się dzieje i tak naprawdę mamy dużo zawirowań przez ostatnie kilka lat, no to ta szczerość jest też takim fundamentem w ogóle funkcjonowania organizacji. Dzięki temu można dużo więcej zyskać i nawet w takich trudnych czasach sobie poradzić. Więc Jack Welch tak bardzo dużo o tym mówi i uważa, że no jeżeli ktoś zaczyna ściemniać, jeżeli ktoś zaczyna bawić się w politykę w firmie, wtedy zaczynają się też naprawdę złe rzeczy. Tak, to jest coś, co często podkreślamy. Ostatnio rozmawiałem z jednym menedżerem, nie z naszej firmy, który mi mówił, była jakaś tam sytuacja i powiedział, no, że jeżeli zespół go zapyta o jakąś sprawę, no to on raczej skłamie, żeby tutaj nie robić sobie problemów i żeby nie zadawali więcej pytań. Nie wolno tak robić? No wiadomo, kłamstwo ma krótkie nogi z jednej strony, z drugiej strony to wyjdzie i no, może pogrzebać wszelkie zaufanie, które budujemy. Takeaway z tego, ważna rzecz podkreślenia jest to, że szczerość to nie znaczy mówienie wszystkiego, ale jeżeli ktoś cię zapyta i nie możesz czegoś powiedzieć, no to po prostu powiedz, że nie mogę tego powiedzieć, nie mogę skomentować na ten temat, bo są jakieś zasady, czy mój szef mnie zobowiązał do tego i tak dalej, ale nie ściemniaj. Czasem wystarczy coś takiego powiedzieć i jeżeli rozmawiamy z osobami, które wiedzą, co się święci, no to są w stanie się w jakiś sposób domyśleć, ale ważne po prostu, żeby nie kłamać. A z drugiej strony ma to też konsekwencje i mówiliśmy o tym w odcinku o bezpieczeństwu psychologicznym, no bo jeżeli nie ma tej kultury takiej szczerości, otwartości i nawet w takich sytuacjach kryzysowych, czy takich może niewygodnych, kiedy my jesteśmy właśnie otwarci na zasadzie, słuchajcie, no na przykład nie możemy czegoś powiedzieć, ale mówimy, że no pracujemy nad tym, to jeszcze nie jest ten etap, żeby w ogóle się wypowiedzieć na ten temat, bo sami nie wiemy i to jest okej, żeby powiedzieć, że no, to jeszcze się na tym pracuje. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie, pracujemy nad tym, to jeszcze nie jest ten etap, żeby komuś to na głowę zrzucić. Kiedy nie będzie tego bezpieczeństwa psychologicznego, kiedy nie będzie takiej kultury otwartości i zrozumienia, to wtedy ludzie zaczną wymyślać niestworzone rzeczy, a to jest chyba ostatnia rzecz, którą chcecie, kiedy ludzie zaczną dopowiadać sobie historię, że to, że teraz nam obcięli budżet na przykład na jakiejś licencji, to znaczy, że my już jesteśmy w ogóle jako firma, jutro padniemy i tego nie chcecie, więc ta kultura szczerości, właśnie dlatego Jack Welch bardzo duży nacisk na to kładzie, ponieważ ma to dużo szersze znaczenie. Jeżeli tego nie będzie, to byle jaka pierdoła może tak naprawdę wywołać u waszych ludzi panikę, która będzie totalnie bezpodstawna, więc pilnujcie tego. I kolejny element szczerości, który też nie jest taki intuicyjny. Szczerością są również jasne systemy, które precyzują chociażby kwestie promocji, rozwoju swojej kariery w danej firmie na ścieżce awansu, podwyżek, dostępności budżetu na szkolenia i tego typu rzeczy. Jack Welch oczywiście tutaj dużo mówi chociażby o budżetach, bonusach związanych ze sprzedażą, bo to jest coś, co było dla niego szalenie istotne, ale to też jest szczerość. Właśnie jakieś transparentne, jasne systemy, jakie są zasady naszej gry. O tej sprzedaży nawet tutaj warto powiedzieć trochę więcej. Bo tak, General Electric, zresztą jak każda firma, no coś sprzedaje. Kasa bierze się ze sprzedaży od realnych klientów. Jeżeli w waszej firmie opieracie się o fundusze inwestorskie, od kas od inwestorów VC czy jakiekolwiek modele, a nie ma sprzedaży, nie ma klientów, to też nie ma przyszłości. Dlatego ta sprzedaż jest bardzo ważna, bo sprzedaż to jest nie tylko kwestia sprzedania czegoś klientowi i skasowania go za to, ale to też jest w kontekście pracy lidera sprzedanie idei, sprzedanie pomysłu, sprzedanie wizji. Ważniejsze rzeczy z tej książki to jest w ogóle misja i wizja lidera, tego co lider chce zrobić, co chce osiągnąć. Tam jest świetny rozdział i to jest chyba najbardziej taki wartościowy rozdział, który jest po prostu ponadczasowy,
odnośnie budowania w ogóle misji i wizji lidera. Co chcesz zrobić? Co ty jako lider swojej organizacji ze swoim zespołem lub swoimi zespołami masz zamiar zrobić? Gdzie wy chcecie dojść? Gdzie wy w ogóle idziecie? Bo jedna rzecz to jest misja, wizja organizacji, która też jest bardzo ważna, ale jeżeli dopiero zaczynacie lub macie dopiero w głowie pomysł na to, żeby zostać team liderem, no to wiadomo, że na taką wysokopoziomową wizję organizacji, no wpływu za dużego prawdopodobnie nie będziecie mieć. Ale macie ogromny wpływ na wizję swojego zespołu. Gdzie ten zespół ma być za te kilka lat? To jest jedna z takich najważniejszych rzeczy, którą właśnie Jack wyciąga i moim zdaniem jest to mega istotne, żebyście mieli pomysł na siebie, mieli pomysł na swoich ludzi. Zobaczcie sobie odcinki o Learning Planie. To jest odcinek, gdzie dokładnie omawialiśmy właśnie, jak budować tą wizję na ludzi, na to, w czym oni chcą się rozwijać. Musicie też spojrzeć na zespół z takiej wyższej perspektywy jako liderzy i zastanowić się, jakie macie projekty, jakich macie ludzi, jakie macie kompetencje. Tam jest bardzo dużo też rzeczy odnośnie kompetencji, dobierania tych kompetencji, szukania tego, czego wam brakuje, po to, żebyście mogli realizować jakąś cele. Jeżeli twoją wizją na zespół będzie zrobienie najlepszego zespołu w swojej firmie, no to musisz wiedzieć, co to znaczy. Z tego wychodzą później cele, wychodzą z tego KPI-e, wychodzą z tego metryki, które pozwolą ci mierzyć, czy idziecie w tą stronę, czy nie. I to jest bardzo ważne. I zobaczcie, jak wyszliśmy od sprzedaży przez właśnie wizję i tego, że musicie tą wizję umieć sprzedać ludziom, żeby po pierwsze ludzie za wami poszli, żeby chcieli ją realizować, żeby to było coś, co ich będzie pasjonować, co będzie sprawiać, że będą chcieli wstawać rano z łóżka, przyjść do pracy, zabrać się za te zadania, które macie do zrealizowania. I to jest mega istotne, aby się na tym skupić. Jak widzicie, te tematy, które Jack Welch porusza w swojej książce, no to są takie, które przetrwały próbę czasu. Sporo z tych rzeczy to jest to, o czym mówimy cały czas i oczywiście nie tylko my. I tam jest masa innych takich kwestii, chociażby postmortem. To nie jest coś, co sobie wymyśliliśmy w IT 10 lat temu, tylko to jest coś, co Jack Welch robił już 40 lat temu, w kontekście oczywiście korporacyjnym. Ale jednak jest trochę rzeczy, które są trochę kontrowersyjne, bardziej kontrowersyjne. No i też ta książka i w ogóle metody Jacka Welcha są z tego znane. Pierwsza rzecz to jest takie, powiedzmy, trochę krwiożercze podejście do tej korporacyjnej gry, bo on właśnie uważa, że to wszystko jest gra. Gramy w grę, w którą musimy wygrać. Tytuł książki, winning, zwyciężać. On uważa właśnie, że to jest gra, musimy wygrywać, no i czasem wymagana jest krew poświęcenia. I jednym z takich elementów jest system ewaluacji pracowników, no i potem tego, co dalej z nimi robimy. Paweł, o co chodzi? Jack uważał, że trzeba by pracowników podzielić na 3 grupy. Czyli kolejno, mamy 20% najlepszych. I te 20% najlepszych to są ludzie, którzy dostarczają najlepsze efekty, to są ludzie, którzy się wyróżniają i to są ludzie, którzy jednocześnie dostają premie, bonusy, dodatki, dodatkowe szkolenia, mentoringi i tak dalej. Dostają po prostu wszystkie benefity, jakie są dostępne. Dalej, mamy 70% ludzi, którzy stanowią takich średniaków, czyli robią swoje, dowożą robotę i tak naprawdę nie ma z nimi większego problemu, robią co mają robić, ale się w żaden specjalny sposób nie wyróżniają. No i ostatnie 10%, no to są ci underperformerzy lub tacy, którzy po prostu mają najgorsze wyniki z tego całego ogona. No właśnie, to jest ciekawe, że zawsze 10% każdego zespołu to są underperformerzy. Czyli jeżeli w jakiejś tam skali oceniamy wszystkich na 9-10, a jest jakaś część osób, 20%, które jest 6-7, no to są underperformerzy, z którymi właśnie trzeba zrobić to, co się robi z underperformerami. Tak, czyli trzeba ich jak najszybciej się pozbyć. Według Jacka to jest właśnie taki ogień, którego trzeba odcinać jak najbardziej, trzeba premiować najlepszych i tam jest jeszcze jeden problem, bo z jednej strony, zawsze są ci, którzy są na końcu, no i tych trzeba odciąć, z drugiej strony zawsze są ci, którzy prawie dobijają do tych 20% najlepszych. Są na przykład w 69%, no i co wtedy? No i człowiek się wykazuje, człowiek robi dobrą robotę, ma ambicje, ma aspiracje, ale brakuje mu jednego punkta na przykład i co? No i wtedy według Jacka powinien być właśnie ten system bardzo taki sztywny, klarowny, nie dostaje się do 20%, staraj się dalej, może się udać, przez coś właśnie się buduje taka rywalizacja i czy to jest dobre, czy to jest złe, to musicie sobie sami odpowiedzieć, bo kiedy weźmiemy sobie taką analogię do sportu, Jack to nawiązuje do sportu, ponieważ tam
Tam tej litości nie ma. Tam, jeżeli mamy drużynę NBA, no to inwestujemy w tych najlepszych graczy, czyli gramy na najwyższym poziomie. No i to jest dość zrozumiałe. Ale jednocześnie, kiedy pracujemy w firmie, to czy na pewno my chcemy w ten sposób funkcjonować? Czy chcemy naprawdę mieć tych najlepszych z najlepszych? Ponieważ no często się okazuje, że ci najlepsi z najlepszych nie potrafią współpracować z zespołami lub mają swoje problemy. O tym kiedyś musimy też odcinek nagrać. Więc czy to jest dobre, czy to jest złe, to każdy musi sobie odpowiedzieć w swojej firmie, w swoim kontekście, ponieważ w kontekście takim sportowym to jest super, w kontekście dużej takiej korporacji, która jest taka właśnie krwiożercza, może też to jest dobre, nie wiem. W kontekście naszej firmy ja bym tego u siebie nie widział, bo dużo więcej potencjału widzę w rozwoju tych ludzi i pracy jako team, niż naganiania ludzi na siebie w formie jakichś zawodów, wyścigów i teraz generowania jakichś takich konfliktów czy walki między sobą, ponieważ no, pracujemy u mnie jako zespół, a nie jako pojedynczy ludzie, którzy po prostu mają dowieść jak najlepsze wyniki. Ja to widzę chociażby, nie wiem, wśród handlowców. Tutaj można sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś nie dowozi, nie realizuje wyników, no to wtedy trzeba go zwolnić i no tam jest jednak ta krwiożercza walka bardzo często. Nie wiem, w jakimś call center, czy w jakichś miejscach, gdzie faktycznie mamy pojedynczych, indywidualnych pracowników, którzy realizują jakieś zadania w zakładach przemysłowych. Natomiast w takich środowiskach jak nasze, w zespołach IT, no nie wyobrażam sobie zwalnianie 6 deweloperów co roku, bo no to nie zagra. Jednak ta wartość, o której wspomniałeś, wartość zespołu jest o wiele ważniejsza. I tutaj też mamy odcinek o zwalnianiu, gdzie no faktycznie są sytuacje, kiedy ktoś zdecydowanie odstaje i nie wykazuje chęci poprawy. Ale to jest zupełnie co innego niż po prostu z automatu obcinanie gdzieś tam w Excelu poniżej jakiegoś pułapu. I to też jest chyba taka kwestia, że nie możemy wszystkich takich mądrości z książek aplikować 1 do 1. Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że właśnie ktoś to przeczyta i stwierdza, a dobra, okej, teraz jadę jak Jack Welch, bo Jack Welch odniósł sukces, w związku z tym to jest dobra metoda. Trzeba się nad tym zastanowić, co do nas pasuje, czy to ma sens w naszej sytuacji, może poeksperymentować, może niekoniecznie eksperymentować ze zwalnianiem ludzi, ale poeksperymentować z różnymi rozwiązaniami, no i zobaczyć, jak to będzie działać. No i z nowszych czasów to mamy dobry przykład Spotify'a, kiedy Spotify otworzył na świat to, w jaki sposób oni pracują i wiele firm zaczęło replikować ich system, po czym się okazywało, że u nich to nie działa. No bo to, o czym pisał Jack, działało dla General Electric, o czym pisał Spotify, działało dla Spotify'a. Co będzie działać u Ciebie? Nie wiem, sprawdź. Ale jest jeszcze ważna rzecz do tego, Krzychu, co Ty powiedziałeś, bo z jednej strony złą reakcją będzie właśnie przeczytanie takiej książki, zastosowanie czegoś 1 do 1 u siebie w taki bardzo sztywny sposób. To jest jedna rzecz, która jest zła. Ale z drugiej strony też bardzo złą praktyką jest niedocenianie tych ludzi, ponieważ znajdziecie też w sieci wiele informacji na temat tego, że na końcu kariery Jacka tam wychodziły jakieś różne dziwne historie i teraz ktoś będzie próbował w ten sposób dewaluować wartość, jaką Jack robił. I tutaj to też jest złe, bo nie zapominajcie, że ten człowiek przez 20 lat wyciągnął tą organizację po prostu na szczyty. Nie można też oceniać człowieka z tej perspektywy, że gdzieś pojawią się jakieś dziwne historie, przegięcie i w jedną stronę, czyli właśnie zaaplikowanie 1 do 1 i takie niedocenienie na zasadzie, bo ktoś tutaj napisał, że coś tam wyszło później i było nie tak. Takie podejście jest złe. Takie książki warto czytać, warto się inspirować i warto sprawdzać, zobaczyć, co pasuje u Was i przetestować w Waszym zespole, co jest dobre, co jest złe. Podsumujmy te aspekty, z którymi się zgadzamy i które są wartościowe w tej książce i które przetrwały próbę czasów. To przede wszystkim to, że lider to jest osoba, która musi emanować taką pozytywną energią, optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nawet w kryzysie trzeba wchodzić w ten kryzys ze świadomością, że przetrwamy przez to, że to jest turbulencja, że potem będzie lepiej. Szczerość nie tylko w takiej rozmowie i w relacjach, ale też szczerość w przejrzystych systemach, które pokazują, jakie są zasady gry, które będziemy grali. Dbanie o nasze zasoby, czyli po pierwsze świadomość tego, że musimy dużo czasu, dużo energii wkładać w naszą pracę, w nasz rozwój i na podstawie tego inwestowanie tego czasu w te rzeczy, które największy zwrot z tej inwestycji przynoszą, a z drugiej strony delegowanie i przekazywanie zadań, które po prostu ktoś inny powinien zrobić. No i oczywiście misja i wizja lidera oraz wartości, które
są i w firmie, i wśród liderów, do tego, żebyśmy wiedzieli, co robimy, po co robimy, gdzie idziemy i czy idziemy w tym samym kierunku. I to wszystko w tym odcinku. Bardzo Wam dziękujemy za to, że nas wysłuchaliście, obejrzeliście. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dla Was nagrywamy, to zapiszcie się na newsletter na nerd.management/newsletter i widzimy i słyszymy się za 2 tygodnie we wtorek o 8 rano. Trzymajcie się, cześć!